Witajcie w Pizie. Po pierwszym spacerze spędzonym na Placu Cudów zapraszamy Was dziś do poznania miasta trochę mniej oczywistego. Ruszamy dalej, poza Plac Cudów, w stronę Pizy, która przez wieki była potężną republiką morską, rywalką Genui i Wenecji, miastem kupców, żeglarzy, uczonych i pielgrzymów. I pamiętajcie, że mapę całego spaceru znajdziecie na naszej stronie. Link zostawiamy pod filmem. Możecie iść z nami krok po kroku, punkt po punkcie, własnym tempem. Zapraszamy na spacer numer 2. Zaczynamy przy murach Pizy, bo to one najlepiej przypominają, że miasto było nie tylko miejscem pięknych kościołów i słynnej wieży, ale też potężną republiką, która musiała bronić swojej pozycji. Pierwsze umocnienia istniały tu już we wczesnym średniowieczu, ale wielka rozbudowa murów rozpoczęła się w XII wieku, w czasie, gdy Piza była u szczytu swojej potęgi. W tle pojawia się tu nawet cesarz Fryderyk Barbarossa, jedna z najważniejszych postaci średniowiecznej Europy. Jego planowane przybycie w 1155 roku mogło być dla miasta dodatkowym impulsem, żeby pokazać się jako bogata, dobrze zorganizowana i pewna siebie republika. I właśnie dlatego te umocnienia były tak imponujące. Mury miały około 7 km długości i obejmowały ogromny jak na tamte czasy obszar po obu stronach rzeki Arno. W systemie obronnym znajdowało się około 20 bram, a całość wzmacniały wieże rozmieszczone mniej więcej co 300 metrów. Same mury miały około 11 metrów wysokości i 2 metry grubości, więc musiały robić ogromne wrażenie na każdym, kto zbliżał się do miasta. Z czasem, gdy w Europie coraz większe znaczenie zaczęły mieć proch i artyleria, średniowieczne fortyfikacje trzeba było dostosować do nowych realiów. Dlatego do murów dobudowano masywne bastiony, lepiej przygotowane na ostrzał. Do dziś zachowało się około 5 km dawnych murów Pizy, a część z nich można zwiedzać jako trasę spacerową. My jednak nie wchodzimy teraz na górę, tylko ruszamy wzdłuż muru w stronę Porta Lucca, bramy, której nazwa przypomina o dawnym kierunku drogi prowadzącej z Pizy ku Lucce. Mijając dawne łaźnie Nerona, dochodzimy do kościoła Santa Caterina d'Alessandria, jednego z ciekawszych, a często pomijanych kościołów Pizy. To świątynia związana z dominikanami. Miejsce było wzmiankowane już na początku XIII wieku, a około 1220 roku dominikanin Uguccione Sardo formalnie założył tu kompleks ze szpitalem i kościołem. Później od połowy XIII wieku całość zaczęto przebudowywać na większy kościół i klasztor. Prace trwały długo, fasadę ukończono dopiero w XIV stuleciu. I właśnie ta fasada jest jednym z najpiękniejszych elementów kościoła. Łączy gotycką strzelistość z lokalną pizańską tradycją dekoracyjną, jasnym marmurem, ciemniejszymi pasami kamienia i bogatym rytmem arkad. Warto zwrócić uwagę, że jako świątynia dominikańska Santa Caterina nie miała przede wszystkim olśniewać ogromem. Była miejscem kaznodziejstwa, nauki i spotkań z wiernymi. Z kościołem wiąże się też postać świętego Tomasza z Akwinu. Według tradycji miało on nauczać właśnie tutaj w Pizie. Wnętrze ma formę dużej, jednonawowej przestrzeni, dobrej do słuchania kazań, ale też do muzyki. Do dziś podkreśla się jego bardzo dobrą akustykę. W nawie warto zwrócić uwagę na 2 pomniki nagrobne.
Na lewej ścianie znajduje się nagrobek arcybiskupa Simone Saltarelliego, zmarłego w XIV wieku, przypisywany Andrei Pisano, który pracował przy nim razem ze swoim synem Nino Pisano. Obok znajduje się także późniejszy XV-wieczny sarkofag Gherarda di Bartolomeo di Simone Compagno, mniej znanej dziś postaci, ale należącej do rodziny, która mogła pozwolić sobie na okazały pomnik w tak ważnym kościele. Kościół przechowywał kiedyś również bardzo ważne dzieła sztuki. To właśnie dla Santa Caterina Simone Martini namalował słynny poliptyk świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, który dziś znajduje się w Museo Nazionale di San Matteo. A idąc dalej, trafiamy na Piazza Martiri della Libertà, znany też dawniej jako plac Santa Caterina. Zwróćmy tu uwagę na stojący pomnik Pietra Leopolda I z dynastii Habsburgów lotaryńskich, wielkiego księcia Toskanii w latach 1761–1792. To postać ważna nie tylko dla Pizy, ale dla całej Toskanii. Pietro Leopoldo kojarzony jest z epoką reform, modernizacją administracji, wspieraniem gospodarki, rolnictwa i handlu, a także z bardzo nowoczesnym, jak na XVIII wiek, podejściem do prawa. Toskania pod jego rządami jako jedno z pierwszych państw na świecie zniosła karę śmierci. Sam pomnik stanął tu w XIX wieku. Jego podstawa została ozdobiona reliefami, które przypominają właśnie o reformach Wielkiego Księcia. Z placu przy Santa Caterina kierujemy się teraz w stronę jednego z najważniejszych miejsc świeckiej historii Pizy, Piazza dei Cavalieri, czyli Placu Rycerzy. To jeden z najciekawszych placów w mieście. W średniowieczu plac był znany jako Piazza delle Sette Vie, czyli Plac Siedmiu Dróg. To tutaj skupiało się życie polityczne republiki, a według części przekazów w tej okolicy mógł znajdować się jeszcze wcześniejszy, rzymski ośrodek miasta. Później już w XVI wieku, gdy Piza znalazła się pod panowaniem Medyceuszy, plac otrzymał zupełnie nowy wygląd. Cosimo I de' Medici postanowił urządzić tu centrum zakonu rycerzy świętego Stefana, powołanego m.in. do obrony wybrzeży Toskanii i Morza Śródziemnego przed flotami tureckimi i piratami. Za tę wielką przemianę odpowiadał Giorgio Vasari, architekt, malarz i autor słynnych żywotów najsłynniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów. To on nadał placowi bardziej harmonijny, reprezentacyjny charakter i przebudował najważniejszy budynek placu, czyli Palazzo della Carovana. W średniowieczu stał tu Palazzo degli Anziani, siedziba starszych, czyli urzędników i administratorów Republiki Pizańskiej. Vasari nie zaczynał jednak od czystej kartki. Pracował na starszych, średniowiecznych strukturach, dawnych domach, wieżach mieszkalnych i fragmentach pałaców władz miejskich. Połączył je w jeden reprezentacyjny gmach, a nieregularność ukrył pod długą, efektowną fasadą. Dlatego wewnątrz do dziś można odczuć, że budynek ma starsze kości, pojawiają się różnice poziomów, progi i przejścia, które zdradzają, że pod elegancką renesansową oprawą kryje się poskładane średniowieczne miasto. Najbardziej przyciąga wzrok fasada. Pokrywają ją dekoracje sgrafitowe, alegorie, znaki zodiaku, motywy mitologiczne i symbole władzy. Vasari wykorzystał je nie tylko dla ozdoby, ale też jako program polityczny.
Dawny pałac republikańskich władz Pizy miał odtąd opowiadać już inną historię. O potędze Medyceuszy i o nowym porządku narzuconym miastu przez Florencję. Nazwa karawana pochodzi od szkolenia, które przechodzili rycerze zakonu świętego Stefana. Kozma I założył ten zakon w XVI wieku, aby wykorzystać morskie dziedzictwo dawnej Republiki Pizańskiej i walczyć z zagrożeniem osmańskim na Morzu Śródziemnym. Dziś w pałacu działa Scuola Normale Superiore, jedna z najbardziej prestiżowych uczelni we Włoszech. Przed Palazzo della Carovana stoi pomnik Cosmy I Medyceusza. Monument ufundował jego syn Ferdynando I de' Medici, aby uczcić pamięć ojca jako założyciela zakonu świętego Stefana i twórcę nowego porządku na dawnym placu republikańskiej Pizy. Cosimo został pokazany nie tylko jako władca Toskanii, ale także jako wielki mistrz zakonu. U jego stóp znajduje się niewielka fontanna, tak zwana Fontanna del Gobbo. To właśnie tu znalazło się jedno z ujść medycejskiego akweduktu, który z inicjatywy Ferdynanda I doprowadzał do Pizy świeżą wodę źródlaną z Asciano. Nie była to oczywiście pierwsza woda używana w mieście, ale był to ważny, nowożytny system zaopatrzenia Pizy w czystszą wodę sprowadzaną spoza centrum. Dlatego fontanna miała znaczenie nie tylko dekoracyjne. Pokazywała, że Medyceusze potrafią nie tylko przejąć dawny plac Republiki i nadać mu nowy wygląd, ale też realnie zarządzać miastem, doprowadzić wodę, uporządkować przestrzeń i zostawić po sobie widoczny znak władzy. Po lewej stronie placu znajduje się Palazzo dell'Orologio, czyli Pałac Zegarowy. To miejsce ma jednak dużo mroczniejszą historię. W jego strukturze zachowały się ślady dawnej wieży Gualandi, znanej z tradycji jako Torre della Muda albo Torre della Fame, wieża głodu. To właśnie z nią wiąże się historia hrabiego Ugolina della Gherardesca, którego Dante umieścił w 33. pieśni Piekła. Według przekazu Ugolino, oskarżony o zdradę, został tu uwięziony razem z dziećmi i wnukami i pozostawiony na śmierć głodową. Naprzeciwko Palazzo della Carovana stoi także Palazzo del Consiglio del Dodici, czyli Pałac Rady 12. Jego nazwa przypomina o dawnej instytucji rządzącej, najpierw związanej z Republiką Pizańską, a później z zakonem rycerzy świętego Stefana. Obecny wygląd pałacu to efekt przebudów z XVII wieku, ale samo miejsce ma znacznie starszą historię. Przez wieki zapadały tu decyzje administracyjne i sądowe. Dziś Palazzo del Consiglio del Dodici nadal związane jest z zakonem rycerzy świętego Stefana i pełni funkcję jego historycznej siedziby. Dzięki temu plac zachował nie tylko dawną architekturę, ale też część swojej instytucjonalnej ciągłości. Z Piazza dei Cavalieri ruszamy teraz do miejsca zupełnie innego w nastroju, do Orto Botanico, czyli Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu w Pizie. To jeden z najstarszych i najważniejszych ogrodów botanicznych w Europie. Założono go w 1543 roku z inicjatywy Luigi Giniego, lekarza, botanika i profesora Uniwersytetu Pizańskiego. Co ważne, był to pierwszy uniwersytecki ogród botaniczny na świecie. Takie ogrody nazywano dawniej Giardini dei Semplici, czyli ogrodami roślin prostych, leczniczych. Nie chodziło więc tylko o spacer wśród zieleni. To było miejsce nauki, eksperymentów i praktycznej medycyny. Studenci mogli tu poznawać rośliny nie z książek, ale na żywo, dotykając liści, porównując gatunki i ucząc się ich właściwości.
Dziś ogród jest spokojną, zieloną enklawą w samym sercu miasta. Z Orto Botanico idziemy teraz w stronę kościoła San Nicola. Sama świątynia jest bardzo stara, wzmiankowana już pod koniec XI wieku i zachowała ślady romanizmu pizańskiego, ślepe arkady, geometryczne dekoracje i jasny kamień zestawiony z ciemniejszymi elementami. Ale największą ciekawostką jest również tutaj dzwonnica. Trochę ukryta, częściowo wtopiona w późniejszą zabudowę, nie przyciąga tłumów tak jak krzywa wieża na Placu Cudów, a jednak warto na nią spojrzeć uważniej, bo ona też jest lekko pochylona. W Pizie to niemal motyw przewodni. Miękkie, niestabilne podłoże dawało się we znaki nie tylko tej najsłynniejszej wieży. Z dzwonnicą wiąże się również nazwisko Diotisalviego, tajemniczego mistrza pizańskiego romanizmu, którego spotkaliśmy już przy baptysterium na Placu Cudów. Część badaczy łączy go także z projektem tej wieży, choć autorstwo nie jest całkowicie pewne. To jednak ciekawy trop, bo Diotisalvi kojarzony jest właśnie z budowlami o planie centralnym i z bardzo pomysłowym myśleniem o przestrzeni. Mamy nadzieję, że zaciekawił Was ten krótki przystanek, bo jak się okazuje, w Pizie można znaleźć niejedną krzywą wieżę. Przy Via Santa Maria mijamy Palazzo delle Vedove, czyli Pałac Wdów. W średniowieczu należał do rodziny Bocci i stał przy nieistniejącym już nowym moście. Po przebudowie w XVI wieku zamieszkiwały go wdowy z rodziny Medyceuszy, które miały do dyspozycji kryte przejście nad ulicą. Nie prowadziło ono przypadkowo byle dokąd. Tuż obok, pod numerem 46, znajdował się dawny medycejski pałac, w którym dziś mieści się Narodowe Muzeum Pałacu Królewskiego. Sam budynek powstał pod koniec XVI wieku jako pizańska rezydencja Medyceuszy. Pałac był wygodnym miejscem pobytu władców Toskanii, ale też znakiem politycznym. Przypominał, że dawna, niezależna Piza znalazła się pod kontrolą Florencji i Medyceuszy. Później korzystali z niego także Lotaryńczycy, a następnie dynastia Sabaucka. Właśnie od tej królewskiej funkcji pochodzi dzisiejsza nazwa Palazzo Reale. Od 1989 roku działa tu muzeum, które pokazuje dzieła i przedmioty związane z wielkimi rodami rządzącymi Toskanią i Włochami, Medyceuszami, Lotaryńczykami i Sabaudami. Kontynuujemy nasz spacer do Arsenali della Repubblica di Pisa, czyli arsenałów Republiki Pizańskiej. Pierwsze informacje o tych arsenałach pochodzą z początku XIII wieku. Właśnie tutaj, poza zachodnią częścią murów, znajdowała się miejska darsena, w której budowano nowe jednostki i naprawiano galery służące flocie Pizy. Do dziś zachował się tylko fragment dawnego kompleksu. Budynek został mocno zniszczony podczas II wojny światowej, a później odrestaurowany. Dziś Arsenali della Repubblica stały się przestrzenią wystawienniczą i miejscem wydarzeń kulturalnych. A my idziemy dalej, na drugą stronę Arno, do kościoła San Paolo a Ripa d'Arno. Już jego nazwa mówi nam bardzo dużo. Święty Paweł na brzegu Arno. Kościół istniał tu już przed rokiem 1000, a źródłowo potwierdzony jest 1032 rok. Od końca XI wieku był związany z mnichami z zakonu Valombrosanów. W XII wieku został rozbudowany w formach zbliżonych do pizańskiej katedry,
a w 1148 konsekrował go papież Eugeniusz III. Natomiast za kościołem znajduje się jeszcze jedna perełka. Kaplica Santa Agata, datowana mniej więcej na początek XII wieku. Według tradycji pierwszą kaplicę w tym miejscu zbudowano dla upamiętnienia pizańskiego zwycięstwa nad Saracenami i zdobycia Palermo w 1063 roku. Wezwanie świętej Agaty nie jest przypadkowe. Jej kult był silnie związany z Sycylią i południową Italią, a do Pizy trafił właśnie przez te południowe kontakty. Ze względu na swój ośmioboczny plan i piramidalną kopułę, kaplica bywa łączona z Diotisalvim, podobnie jak dzwonnica San Nicola, którą widzieliśmy wcześniej. Niestety autorstwo nie jest potwierdzone inskrypcją, więc traktujemy je ostrożnie. Do II wojny światowej kaplica była częścią klasztornego zespołu przy San Paolo. Bombardowania w 1943 roku zniszczyły otaczające ją zabudowania, a po wojnie zdecydowano, że nie zostaną odbudowane. Z tego powodu Santa Agata stoi dziś osobno, jak mała romańska kapsuła czasu. Wędrując pizańskim nabrzeżem, czyli Lungaro, o którym opowiemy więcej w kolejnym spacerze, natrafiamy na kolejny niezwykły budynek. Kościół Santa Maria della Spina. To niewielka świątynia, ale trudno przejść obok niej obojętnie. Nazwa kościoła pochodzi od relikwii ciernia z korony Chrystusa, który trafił tu w XIV wieku. To właśnie ta relikwia sprawiła, że niewielki kościół zyskał wyjątkową rangę. Później cierń przeniesiono do innej świątyni, ale nazwa pozostała. Sam kościół powstał w XIII wieku i znany był pod wezwaniem Santa Maria di Ponte Novo, czyli Świętej Marii przy Nowym Moście. Most nie przetrwał do naszych czasów, ale dawna nazwa przypomina, że świątynia była mocno związana z ruchem nad rzeką. Pierwotnie budowla stała niżej, bliżej brzegu Arno i pełniła praktyczną funkcję związaną z kontrolą oraz odprawą łodzi z towarami przypływającymi od strony morza. Ze względu na ciągłe zalewy Arno w XIX wieku podjęto radykalną decyzję. Kościół rozebrano kamień po kamieniu i przeniesiono w obecne wyżej położone miejsce. Dzięki temu udało się go uratować, choć taka operacja częściowo zmieniła jego dawny charakter, ten związany z samą rzeką. Z zewnątrz kościół zdobi cykl rzeźbionych posągów. Wiele oryginałów zdeponowano dziś w muzeum, a na fasadzie i elewacjach możemy oglądać kopie. Mimo to dekoracja nadal robi ogromne wrażenie i pokazuje, jak wielką wagę pizańscy artyści przykładali do detalu. Wnętrze jest zaskakująco proste, zwłaszcza po tak bogatej fasadzie. Warto jednak pamiętać o jednej z najważniejszych rzeźb związanych z tym miejscem. Madonnie del Latte, czyli Madonnie Karmiącej, autorstwa Nina Pisana. Dziś w kościele znajduje się kopia, a oryginał przechowywany jest w muzeum. Ostatnim punktem tego spaceru będzie Palazzo Blu. Dawny pałac arystokratyczny, który od razu wyróżnia się intensywnym niebieskim kolorem fasady. To dawny pałac arystokratyczny, znany historycznie jako Palazzo Giulii Roselmini Gualandi. Jego dzieje są jednak starsze niż obecny wygląd. Pierwsze zabudowania w tym miejscu sięgały już XI wieku, a w średniowieczu istniała tu m.in. kamienna wieża mieszkalna. Dzisiejsza nazwa pochodzi oczywiście od koloru elewacji.
związanego prawdopodobnie z XVIII-wiecznym gustem właścicieli i rosyjskich gości pałacu. W czasie restauracji odkryto ślady tego odcienia i to właśnie od niego pochodzi współczesna nazwa Palazzo Blu. Dziś mieści się tu Centrum Wystaw i Kultury z kolekcją stałą, ekspozycjami czasowymi i podziemiami. I tutaj kończymy nasz drugi spacer po Pizie. Spacer, w którym wyszliśmy poza Plac Cudów, żeby zobaczyć miasto z zupełnie innej strony. Były średniowieczne mury, kościoły, place władzy, ogrody uniwersyteckie, pałace nad Arno i miejsca, które przypominają o morskiej potędze dawnej Republiki Pizańskiej. Jeśli spacerowaliście z nami z przyjemnością, zostawcie subskrypcję i zajrzyjcie też do naszych innych spacerów po Pizie. A mapa tej trasy jak zawsze czeka na naszej stronie. Link znajdziecie również pod filmem. Do zobaczenia na kolejnym spacerze.